Ten widok z góry na drugie największe miasto Norwegii nas zaskoczył. Za nie mówiliśmy. Mijamy platformę wiertniczą i nasz tygodniowy rejs po norweskich fiordach dobiega końca, ale to nie oznacza, że przygody się skończyły. Wręcz przeciwnie, większość z nich jest jeszcze przed nami. Oglądaj, żeby niczego nie przegapić. Gwarantuję, że Norwegia znajdzie się na Twojej liście krajów do odwiedzenia. Dzisiaj płyniemy już do Bergen, czyli naszego ostatniego portu docelowego. Pogoda nam sprzyja, ale jednocześnie mamy spore bujanie, co przekłada się na mdłości u niektórych pasażerów, w tym niestety u Marii. Tutaj ze sobą oczywiście też zabrałem te opaski nadgarstki, sea-bandy przeciw przechyłom, bo teraz mamy lekki przechył jest, buje się, proszę bardzo. Ja tak jak wspominałem Wam na poprzednich filmach z Seszeli, one działają na zasadzie chińskiej akupresury. Tutaj ten guziczek uciska 3 palce od końca dłoni, uciska taki punkt, który odpowiada za mdłości. Już drugi raz Maria zakłada i coś one poprzednim razem dały? Tak mi się wydaje, a może dlatego, że Poszłaś spać. No, możliwe. No ale miejmy nadzieję, może to jest też placebo. Ważne, że skuteczne. A jak nie, no to będzie trzeba też jakiś Aviomarin Lokomotiv zastosować. Pamiętajcie, że Aviomarin Lokomotiv też różnią się od siebie. Jeden bardziej zmula, drugi mniej. Już nie pamiętam, który w którą stronę, ale różnią się od siebie. O. Jest, bujanko jest. Przechył jest, więc może coś z tego będzie. Maria była odpowiedzialna za przygotowanie dla wszystkich obiadów w kambuzie, a stojąc pod pokładem bokiem do dziobu podczas tak dużego zafalowania, momentalnie odczuwa się negatywne skutki walki błędnika z tym, co rzeczywiście widzą oczy przed sobą. Ten dysonans powoduje zawroty głowy i szybkie mdłości. Słuchajcie, muszę sam dokończać obiad. To jest takie bujanie, że Maria nie wytrzymała. Niestety skończyło się to źle, najgorszym, więc zostałem sam. Tutaj dokończam obiad. Tutaj mamy kurczaka z cukinią, z sosem i z pomidorami suszonymi. Tutaj robimy makaronik, tu już jest kapustka przygotowana, ale buja naprawdę mocno, więc się nie dziwię kompletnie, że odpadła. Tak bywa. Częściowo przejąłem od Marii rolę kucharza, aby mogła odpocząć, a mnie za sterami zastąpili inni załoganci. Dzisiaj będziemy mieli okazję po raz ostatni jeść wspólny obiad, ale wyjątkowo odbywał się on w sporej ciszy ze względu właśnie na złe samopoczucie wielu z nas. Patrzcie, jaki wycieczkowiec wielki tej płynie, a jak smrodzi z komina. Ile ma pięter? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pięter, no pusta część granatowa na dole, która odpowiada pewnie za jakieś 5 pięter, więc mniej więcej 15-piętrowy wieżowiec położony na ziemi. On raczej by się nie zmieścił pod tymi liniami energetycznymi, pod którymi przepływaliśmy. Idźcie sobie na wakacje. Możecie też takim wycieczkowcem rejs wykupić na fiordy norweskie. Też ciekawe. Na pewno kiedyś czegoś takiego spróbuję. Dajcie znać, czy chcielibyście, abym popłynął w tego typu rejs. Na pewno tego spróbuję. Zastanawiam się tylko nad jakim kierunkiem. Bardzo wiele osób preferuje kierunki karaibskie. Ja zastanawiam się nad czymś bardziej oryginalnym. A tu zaraz za nim taki kontenerowiec szmycha. Dzisiaj jest dużo większy ruch niż w dniach poprzednich. Jak widzieliście, my praktycznie wcześniej nikogo nie mijaliśmy, a dzisiaj jest spory ruch i było wcześniej dużo żaglówek. Jest to związane, jak mówił nam kapitan, z tym, że jest weekend, jest sobota i to też tubylcy tutaj wsiadają w swoje jednostki i na weekend sobie odpoczywają. A za chwilę powinniśmy się zmierzyć tutaj z większą falą od tego rejsowca, więc zaraz zobaczycie, jakie bujanko nam się tutaj włączy, plus jeszcze dołoży troszkę ten kontenerowiec, więc troszkę fali zrobimy. Nie jest to jakaś porządna fala, ale zawsze przyjemnie jest się pobujać. Ja to lubię, nie wiem z czego ja jestem zbudowany i dlaczego nie mam choroby morskiej i gdzie jest granica mojego strachu, też nie wiem. Do takich rzeczy się nie boję, bardziej mnie to rajcuje. Myślę, że nie jestem jedyny oczywiście. Wielu z Was, którzy jeszcze tego nigdy nie próbowali, nawet nie wiecie, że Was to rajcuje. Bardzo zachęcam, żebyście spróbowali. A zobaczycie, jak fajna adrenalinka jest z tym związana. Nasza bawarka wyposażona jest w bardzo wygodne urządzenie, a mianowicie w tak zwany rolowany grot. Główny żagiel, czyli grot, zamiast opuszczania na bom do tak zwanego lazy jacka, jest zwijany, rolowany wewnątrz masztu lub wokół bomu. To rozwiązanie znacząco ułatwia obsługę żagla, umożliwiając szybkie zwijanie, w tym refowanie i rozwijanie grota. No jak wiecie, tutaj mamy maszt, do którego przyczepiony jest największy żagiel w jachtach typu sloop, czyli grot.
No i tutaj mamy tak zwany BOM, który się ciągnie aż tam do końca. To jest BOM. I zazwyczaj grot, czyli ten główny żagiel, schowany jest w tak zwanym lazy jacku, czyli to jest taki pokrowiec materiałowy, w którym chowany jest lazy jack przed warunkami atmosferycznymi. Nie używa się go wtedy, kiedy nie ma wiatru, on jest właśnie schowany w tym lazy jacku. On jest tutaj na tym bomie, ale tutaj jest zastosowane inne rozwiązanie. Jak widzicie, nie ma tutaj lazy jacka, jest tylko taka prowadnica z takim mechanizmem, którym sterujemy tam i dzięki temu, teraz fale się zrobiły, widzicie. Dopiero teraz nas dogoniła fala po tym kontenerowcu, ale tylko chwileczkę. No i tu jest taka szyna, którą sterujemy, dzięki której ciągniemy grota, wyciągamy grota, który jest schowany, zobaczcie tutaj, w samym maszcie. Tam jest w środku taka lina stalowa, wokół której zrolowany jest grot. Jest to mega fajne rozwiązanie. Tutaj kapitan mówił, że często spotykane, nowocześniejsze rozwiązanie na tego typu jednostkach. Ja pierwszy raz takie rozwiązanie widzę, ale rzeczywiście ono mega ułatwia, bo działa tak jak POK z przodu. Widzicie? POK też jest zwinięty, zrolowany na linię stalowej i pociągając albo jednym shotem lewym, albo prawym rozwijamy tego foka. Podobnie jest właśnie tutaj. Wystarczy go wyciągnąć i bardzo szybko się rozwija. Troszkę oczywiście trzeba do tego siły zastosować. To jest fajnie zrobione, bo te wszystkie liny są opisane tutaj na hamulcach. Paweł, mógłbyś powiedzieć, do czego nam służą tutaj te wszystkie liny? Bo one są opisane, nie? Ale te już wiemy, bo je stosowaliśmy, to są do grota, prawda? Dokładnie. Do grota. To wiemy, bo stosowaliśmy. Szoty grota. Szoty Tak, grota. to bomu, szoty grota. Okej. To jest to penanta do końca bomu. Okej. Nie, tak? Ona jest tu podpisana, to penanta? Nie wiem. A nie, jest tam to PPL-a penanta, no. A co to jest To to? jest V grota. Bardzo okej. rzadko się go używa. Ten grota się go wciąga do góry, ale raz się go wciągnie, właściwie Aha. na początku sezonu i się go nie rusza. Okej. On potrafi opaść tam 5 cm, Aha, to trochę go trzeba podciągnąć, bo będzie źle się odkręcał. okej. I wszystko, tak? Dobra. Szoty, rollera, to penanta. A tutaj, z tej strony? To używaliśmy dzisiaj, nie? Na wciąganie takiego jednego grubasa. Spifal, lina do podnoszenia. Spifal to się nazywa. Podnoszenia pontonu, Aha. człowieka na krzesełku. Okej. Szkęta, bardzo ważna do wyciągania grota. Mhm. To też To jest tak używaliśmy. samo shot grota, tak? Shot, drugi. Tak, lewy, tak, prawy. lewy, prawy. To Mhm. jest obciągasz bomb. To jest do tej rurki. Do tej rurki, nie do tej skośnej. Aha, do tej tak? skośnej, okej. Tutaj widzimy, no. Go można Obniżyć, podwyższyć. żeby do drzebowania Obciągać. grota. Mhm. No i z tej strony jest V-foka, tak jak tam V-foka. Lewej strony. Tak jest, sam tam z przodu, tak? Ten żagiel podnosi do góry. Tak samo, raz go podniesiesz na początku sezonu, Okej. i właściwie tego nie ruszasz. Okej, rozumiem. No i jeszcze tutaj, nie? No, to jest Na kabestanie do szoty foka. V-rollera foka. I V-rollera foka, tak, żeby zablokować. Nie ma tu, nie ma. O, prosta sprawa. Malutko. Dla laików na pewno jest to niezrozumiałe, ale jak ktoś już liźnie tematu, to prosta rzecz. Wyjaśniam obrazowo, czym jest odpadanie i ostrzenie podczas żeglugi. Odpadanie to manewr zmiany kursu jachtu, polegający na skręceniu dziobem w stronę przeciwną do wiatru, oddalaniu się od linii wiatru, co powoduje zwiększenie kąta między osią podłużną jednostki a kierunkiem wiatru. Jest to przejście z kursu ostrzejszego, bliższego wiatrowi, na kurs pełniejszy, bardziej z wiatrem, np. z bajdewindu na półwiatr lub baksztak. Ostrzenie jest czynnością przeciwną do odpadania, czyli polega na skręcaniu dziobem w stronę linii wiatru. Kończymy kolejny dzień. My jeszcze mamy jakieś 2 godziny trasy przed sobą, około 21, obecnie jest 19:11, około 21 będziemy na miejscu w Bergen. O, i właśnie skończyło się słoneczko. Jeszcze tam lekko. O, ktoś zgasił światło nagle. Od razu widać. Ale też ładne. Patrzcie, jakie ujęcia piękne. O. No i koniec. Popasłem. Paweł kapitan powiedział, że tam w oddali, nie wiem czy dostrzeżecie, jest platforma naftowa tam w oddali, prawdopodobnie holowana w remoncie, bo ona tutaj normalnie nie stoi, jest po nas przemieszczona, więc będziemy co prawda świadkami już po zachodzie. Prawdopodobnie będzie ciemno,
ale przepłyniemy jeszcze koło platformy. No, mega fajnie, dodatkowa atrakcja, której się absolutnie nie spodziewaliśmy. Chciałem tutaj zobaczyć. Właśnie, to jest ważne. Zobaczcie, tutaj na radiu mamy kanał numer 16 i dla tych, co nie wiedzą, ważne jest właśnie, aby mieć ustawiony ten kanał, dlatego że to jest główny kanał komunikacyjny na radiu. Nie gada się tutaj o pierdołach, tylko o ważnych rzeczach, jakieś mayday'e i na tym kanale również podaje się informacje w danym kraju, na który kanał należy się przełączyć, aby uzyskać więcej informacji, typu na przykład pogoda. Tutaj w Norwegii mówili, że na 16 kanale podają numer kanału, w którym 4 razy dziennie podawana jest na przykład realna, prawdziwa prognoza pogody. Więc zapamiętajcie ten numer 16 na radiu, to jest najważniejszy numer na całym świecie. Te klawisze takie metalowe. Te? To 17 naciśnij środkowo. Środkowe tu? Wyżej. O, te. Te? No. Widzisz tam? No, Sprache English, No. Service Battery, okej. Okej, to jest poziom naładowania, tak? 14, Starter Battery 14, Holding Tank 0% to zakłamuje, tak? Fresh Water 25%, okej. Jak wiemy, że mamy 210? To w którym zbiorniku? W którym jest Aha, czyli pokazuje 2, okej. Bo tu jest fourth, czyli przedni i after, tylni 25, okej. Aha, a w tym mamy 100%, dlatego że tam, pamiętacie, jest ten przełącznik w naszym pokoju w łazience, który decyduje o tym, z którego zbiornika pobieramy wody. W tym przednim jest 100% w tej chwili, a w tylnym 25%, więc tutaj trzeba sobie policzyć z procentu. No okej, ciekawe. I stacja numer 16, pamiętajcie. Po kilku godzinach żeglugi zaczęło zachodzić słońce. Był to jeden z piękniejszych zachodów, jakie widziałem w życiu. Dodatkowo przed nami pojawiła się norweska platforma wiertnicza. Wszystko skąpało się w obłędnych, pomarańczowych kolorach. Ten widok na długo zostanie w mojej pamięci. Kto nie doświadczy chociaż raz zmierzchu na łodzi, ten do końca nie wie, czym jest piękno natury. Musicie koniecznie tego spróbować. Zanim ostatecznie dotrzemy do portu w Bergen, musimy przepłynąć pod przepięknym mostem Askøy, otwartym w 1992 roku. To most wiszący o wysokości 152 metrów, długości 1057 metrów i rozpiętości głównego przęsła 850 metrów. Był to pod tym względem najdłuższym tego typu mostem w Norwegii do 2013 roku. W Polsce nie mamy tak dużych mostów wiszących, więc ciężko znaleźć u nas porównanie do tego olbrzyma. 63 metry niby ma ten most, jeżeli chodzi o ten prześwit pod nim. Więc nie jest mały, to już jest przed Bergen. A tam widzicie, to jest księżyc. No dosłownie po prostu nie mogły być lepsze widoki. Rewelacja. Widziałeś, jak podczepili księżyc tu? No, Tak. taką piękną lampę podczepili? Tak. Latarnia. To jest na zamówienie. Mały most brukliński, można powiedzieć. 63 metry wysokości. Przepięknie. Dla nas najważniejszą informacją jest wysokość prześwitu, która podobno wynosi 63 metry, co oznacza, że nasz maszt zmieściłby się pod nim na luzie ponad dwukrotnie. Nieźle. O. Nie no, w jaki sposób on ma 63 metry? To jest coś... Coś, że może nie ma 63, No nie ma na 100%. 60, 40. Tak. Tak wyglądają rejsy z Kubrykiem, no. Dawajcie na stronę do Kubryka. To nie jest współpraca sponsorowana. Po prostu jestem zachwycony tym rejsem. Mijamy wielkie statki wycieczkowe i mnóstwo mniejszych jednostek. Zaskakująco rozłożyste Bergen oświetla przepięknie całą zatokę i wita nas ponownie w swoim porcie. Niby tylko 220 tysięcy mieszkańców. Drugie największe miasto Norwegii, ale mega rozłożyste. No słuchajcie, nasze ostatnie cumowanko. Troszkę łezka się wokół kręci, bo się fajnie zżyliśmy. Widzieliśmy przepiękne tereny norweskiego fiordu. Teraz wpływamy do niesamowicie oświetlonego Bergen. Już by się chciało płynąć dalej, ale niestety trzeba zacumować i marzyć o kolejnym rejsie. A już mam w głowie jakieś pomysły, bo nie wyobrażam sobie już
nie wiem, pół roku bez żeglowania. Jest tak wspaniałe, zobaczcie tam. Jak jest oświetlony pięknie Bergen. Tutaj Czarek szykuje już cumę dziobową. No, to już jest nasz porcik wspaniały, z którego startowaliśmy 7 dni temu. Ale ciszę manewrową wykonujemy idealnie, co? Perfekcyjni jesteśmy. Pełne skupienie. Tak. Koncentracja. Telewidzowie, dajcie znać, czy to jest fregata, czy korweta, czy coś innego. Jaka to jest jednostka wojskowa. No, ale taka zakamuflowana, szara, ledwo ją było widać. Nieźle. O, Bergen, słuchać, żyje. W pubach już tam na nas czekają, ale my teraz najważniejsze zadanie to poszukać miejsca do zoomowania, którego tutaj najprawdopodobniej brakuje, no bo jest sobota, wieczór. Zjeżdżało się wiele jednostek. O, jedna przy drugiej. Nieźle. Ale zobaczcie, jak pięknie wygląda to miasto oświetlone. Port wygląda zupełnie inaczej niż w pierwszym dniu, kiedy z niego wypływaliśmy. Wtedy był puste, teraz jest pełen jednostek, a z wielu z nich wydobywa się głośna muzyka. Ewidentnie szykuje się jakaś większa weekendowa impreza w mieście. Zapowiada się super wieczór na zakończenie. Tego, czego tutaj jeszcze nie robiliśmy, to właśnie zoomowanie, przyklejanie się do jachtów obok. I za chwilę będziemy mogli tego doświadczyć. W marinie było tak ciasno, że przy kei nie było bezpośredniego miejsca do zacumowania. Musieliśmy zacumować przy 2 jachtach ustawionych równolegle. Każde zejście na keję oznaczać więc będzie przechodzenie po łodziach sąsiadów. Ciekawe i kolejne nowe doświadczenie przed nami. No, będziemy mogli tędy przejść, poskakać tu i dopiero na brzeg. Po raz pierwszy od tygodnia schodzimy na ląd, aby zderzyć się z nocnym życiem norweskiego miasta, które w środku nocy jest bardzo barwne i roztańczone. No, patrzcie, jaka gruba akcja. Tutaj jesteśmy zaparkowani, ale musimy przejść. Dobra, teraz przechodzimy tu. Przez 3 jachty zaparkowane. Myślę. Śmiesznie, że tak ktoś im po dachu chodzi, nie? No dobra. To co, tam ciśniemy czy do tego pubu? Słuchajcie, ja się dostosuję do was. Zobaczcie, jest 3 w nocy. Może kogoś interesować, jak wygląda życie nocne Norwegów. Więc impreza się skończyła. W ogóle zamknęli wszystkie kluby o 3 w nocy. A co oni jedzą? Tutaj cała kolejka jest ustawiona do czegoś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. No kary, tak? Kary. Taki ale nie wiem, o co chodzi, że wszyscy są tak ustawieni w takiej wielkiej kolejce. Tylko do tego. Wszystkie inne miejscowe nie są tak oblegane, może dlatego, że nie ma więcej miejsców. No ale dziwny jest fakt, że o 3 w nocy wszystko jest zamknięte. Ale Norwegowie, można powiedzieć, umieją się bawić. O, zresztą tutaj od razu macie przykład tego. Tak, jest jachcik, muzyka na full i tu widać, że jeszcze rozwijają imprezę. Ja myślę, że jakbyśmy tam wbili, to byłoby grubo jeszcze. No i tak, zobaczcie, jak teraz wygląda powrót na jacht w nocy. Jest 3 w nocy. Wbijamy się na inny jacht, zresztą też polski, sąsiedni, i chodzimy ludziom po głowach, tak? Musimy przecież dojść do naszego jachtu, więc 3 jachty obok. Niezły rozkrok swoją drogą. Tak? Że muszę przejść. Rozjechały mi się jachty. Rozjechały ci jachty. Ciekawe, co mi się rozjedzie zaraz. Dobra. Ale robimy to cichutko, żeby tutaj nie niepokoić jednak ludzi.
łodzi obok. I to jest normalne, tak? To jest taka przyjęta praktyka. Zobaczcie, tutaj wszystkie jachty są zaparkowane w 3-4 rzędach. Tu jest tak ciasno, jest taki ruch, że nie ma innego wyjścia. Wszyscy, widzicie, tutaj też gościu przychodzi, z jednego marszrutu. To jest mega ciekawe. No i my też dotarliśmy, widzicie, do naszego jachciku. Ale to jest mega fajne, bardzo fajne, nowe doświadczenie, które mi się podoba. Mam nadzieję, że chciałbym, żebyście też tego spróbowali. I dzięki moim filmom może zachęcał do tego, żeby spróbować życia żeglarskiego. Ale Bergen się w Norwegii bawi. To nam się podoba. W nocy bawiliśmy się fantastycznie w kilku lokalnych pubach, świętując ze współzałogantami zakończenie rejsu. Rano przeparkowaliśmy jacht, ponieważ sąsiednia łódź chciała odpłynąć. Przyszedł czas pożegnań z załogą, której nie zamienilibyśmy na żadną inną. Odmeldowujemy się z łodzi i przenosimy do fantastycznego hotelu z widokiem na marinę. Słuchajcie, wybywamy już. Tutaj pani już sprząta, bo zawsze się zamawia sprzątanie. Ostatnie pożegnalne przecumowanie. Jeszcze praktycznie pożegnaliśmy z naszym wspaniałym kapitanem, który jest swoją drogą podobny do Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Wy sami to ocencie. I też ma na imię Paweł. A zwolniło się tutaj miejsce, zobaczcie, więc przecumujemy, będzie wygodniej w bagaże, będzie wygodniej dla pani sprzątającej, którą widzieliście na dole. No i słuchajcie, wyautowujemy się. Już wyczyściliśmy naszą kajutę. Tutaj ściągnęliśmy pościel. Kołdra tu zostaje i ona jest reużywana przez następną załogę. Pościel dajemy do prania. No tutaj zobaczcie, tutaj jest też taka pod łóżkiem schowek, w którym można jeszcze schować wiele rzeczy. Mieliśmy tutaj schowane buty. Nie wiem, czy to wcześniej wam pokazywałem. Jasne, już tak dobrze, że wróciłam się, że już musimy No wyjeżdżać, niestety. ale mam nadzieję, że prezent urodzinowy się podobał i mąż jest Prezent był szczęśliwy. najfantastyczniejszy. Chłopak, nie mogę mówić mąż, bo to jeszcze nie jest mąż, ale chłopak. O, a przy okazji odkryłem taką zasuwę. Ale jedna i druga strona, o, i na komary, ciekawe. Tak, ale nie zmieniając tematu, jestem zachwycony tym rejsem. Jest nam strasznie przykro, że musimy już jechać, ale znając nas, my zaraz coś wymyślimy, jakiś wspólny wyjazd. Zobaczcie, trzeba tutaj sprawdzić. No ja tutaj wyciągnąłem pościel. Tak, Od razu dajemy jego pokoiku. do drugiego pokoiku. Ja tutaj sprawdzę jeszcze szafki. Mamy puste. Tutaj też przechowywaliśmy koło gaśnicy kilka rzeczy też wyciągnęliśmy. Okay. Tutaj są kamizelki. Tutaj można zabezpieczyć w ten sposób drzwi, żeby nie stukały. Ok, zabezpieczyłem drzwi, żeby nie stukały. Łazienka. Wszystko jest. Dobrze, że nie czujecie zapachu. Wszystko wyciągnięte z okienka. Taka pogoda w Bergen. A my na szczęście jedziemy jeszcze do hotelu. Więc zaznamy w końcu luksusów po tygodniu. Nigdy, chociaż nie można powiedzieć, że nie zaznaliśmy luksusów, no bo widzieliście te prysznice, infrastrukturę portową, ona była naprawdę na poziomie takim hotelowym, więc nie ma tutaj narzekać. No i zbieramy się, pojedziemy autobusem albo tramwajem bezpośrednio do hotelu, a to jest, widzicie, pani sprzątająca jest wynajęta do tego, żeby zrobić tutaj porządek, więc są wszystkie pokoje czyszczone. No i tak to wygląda troszkę chaotycznie, ale tak naprawdę to jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane. My idziemy jeszcze pozwiedzać Bergen. Wow, ale to był wspaniały rejs. Już się nie mogę doczekać na kolejny, a Norwegia jest absolutnie zachwycająca. Ok, wyciągamy walizki i teraz tą moją 30-kilową trzeba wciągnąć. Tylko daj mi tą rączkę od dołu. O, dobra. Wow. No, troszkę jest noszenia. Tutaj widzicie, już są bagaże naszej załogi, ale już są też bagaże nowej ekipy, która się wprowadza i która po sprzątaniu jachtu tutaj dołączy. Dobra,
ciśniemy na tramwaj, który jest tam. Tramwajem pojedziemy do hotelu i zrobimy to, co musimy. Prysznice, dojdziemy do pełnego poziomu odświeżenia i wybywamy znowu do Bergen, ale lot mamy dopiero jutro. Fajnie to Maria zorganizowała, że mamy jeszcze jeden dzień na odetchnięcie. No rewelacja. Organizacja picobello. Tak, coś się nie możemy pożegnać, cały czas jakieś funkcje wykonujemy. Tak. Dobra, trzeba zakręcić wodę. Nie leci? Okej. No, tak. Jakby było mniej w tym zbiorniku. Ale ja przełączałem tam u nas, nie? Jeden i drugi i nic. Ale mega szybko, bo tu jest chyba większe ciśnienie, tak? Może być. No to co? Wybywamy. Jeszcze się przydaliśmy na sam koniec przy akcji z wodą i lecimy. Jest około 12 stopni, oni sobie biegają w krótkich rękawkach. W ogóle możecie zwrócić uwagę, bo turyści chodzą w kurtkach, ale Norwegowie raczej w krótkich rękawkach. To jest niesamowite. No i zobaczcie, podjedziemy, jesteśmy troszkę oddaleni do centrum i podjedziemy sobie tramwajem. To jest mega dobrze skomunikowany z centrum. Jest to fantastyczne rozwiązanie. Jak metro dosłownie. No i słuchajcie, jesteśmy znowu w tramwaju. Wszystko się udało. Jedziemy do hotelu. Drogę mamy bardzo blisko, 4 przystanki. Elegancko. Fajny ten tramwaj jest. To jest komunikowany, to jest takie kurcze metro, naprawdę. No. To pełni funkcję metra. Zobaczcie, przy tej stacji tutaj mamy hotel. To jest mocno związane z moją wcześniejszą historią, dlatego że mieszkałem swego czasu w Miami, na Florydzie, więc nie ma przypadków. Takie historie są wspaniałe. Wychodzimy właśnie zwiedzać Bergen. Ahoj żeglarze, tam na dole. Za to, żebyśmy kiedyś jeszcze tutaj wrócili do Norwegii, być może na rejs. Albo po prostu do Bergen. I tak położony jest nasz hotel. Zobaczcie, tuż nad mariną, tuż nad tą piękną zatoką. Tam jest jeszcze most. Tu jest kolejny most. I taki duży wiadukt. Tam są wzgórza nad Bergen, a centrum Bergen jest mniej więcej tam. No rewelacja. Na wieczór zaplanowaliśmy zwiedzanie Bergen oraz największą atrakcję, zapierający dech w piersiach punkt widokowy nad miastem. Chyba wybierzemy się jednak na tą kolejkę, która jest gdzieś tam i wspina się tutaj na wzgórze nad Bergen i tam można zobaczyć miasto z góry. Więc zaryzykujemy. Chociaż jest już troszkę późno, no to jest jedna z głównych atrakcji Bergen, nie? Więc trochę głupio by było z niej nie skorzystać. O, i tutaj startuje ta kolejka. Flobanen. No chyba warto spróbować, co? No, zobaczcie, jaka nowoczesna stacja. Fajnie to wygląda. On tutaj podjeżdża. Troszkę jak na Gubałówkę to wygląda. Jest to obowiązkowy punkt do odwiedzenia, jeśli jesteście w okolicy i chyba największe wrażenie robi właśnie po zmierzchu. Za około 150 koron kupicie bilet w dwie strony na otwartą w 1918 roku kolejkę, która po torach zawiezie Was na wysokość około 320 metrów. Te widoki mówią same za siebie. Na górze znajduje się też restauracja, w której możecie zjeść kolację z widokiem, od którego ciężko oderwać wzrok. Wrażenie robi tutaj rozległość miasta Bergen, które liczy zaledwie 290 000 mieszkańców, ale powierzchnia tego miasta to 465 km², a więc tylko nieco mniej niż Warszawa. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że mnie zatkało. Myślałem, że to jest dużo, dużo niżej, ale patrzcie na to. Patrzcie na to. Wow. Niesamowite, ale to jest zrobione tak jak takie balkony na wieżowcach. Jest po prostu taki balkon, jak w Nowym Jorku jest na wieżowcach, na dachach. Tu są miejsca, gdzie można sobie
posiedzieć. No powiem Wam, że grubo. Ta perspektywa tutaj jest niesamowita. I patrzcie, że tam jest jeszcze dalej, to miasto się rozciąga. Ono jest olbrzymie, niby 220 000 mieszkańców, drugie największe w Oslo, ale no widok jest rewelacyjny, jak się szeroko rozciąga. A tam, zobaczcie, jest ten most, pod którym wczoraj przepływaliśmy, 62-metrowy. Tu. Pięknie. Tam jest nasz hotel zlokalizowany w tym miejscu, ale to rzeczywiście wygląda jak Rio de Janeiro. Trochę to wzgórza nad miastem. Rewelacja, powiem Wam. Jeżeli chodzi o cenę biletu, no to kosztowało to ile? 180 koron, czyli mniej więcej około 60 zł wjazd na górę i na dół, czyli po 30. A kolejka kursuje mniej więcej co pół godziny. Jest tu też na górze restauracja, toalety, więc spokojnie to taki jest optymalny czas, żeby sobie posiedzieć, porobić zdjęcia, pozachwycać się i wrócić. I też bardzo nowoczesne, nie? Tanio nie jest, ale no absolutnie warto. Absolutnie. Myślałem, że to jest dużo niżej. Tu jest dokładnie ten port, z którego wypływaliśmy na norweskie fiordy tam. Jak widzicie, tu jest więcej jeszcze portów w tym mieście. Tu jest generalnie centrum Bergen. Tam mamy zlokalizowany nasz hotelik. Tam jest głęboko, daleko, zaraz tam pójdziemy, lotnisko. Więc to miasto się naprawdę rozpościera na bardzo dużą odległość. Jestem kolejny raz zachwycony Norwegią. Wow! No nie myślałem, że w Norwegii są takie punkty widokowe, a tam w oddali, tam są jeszcze obrzeża Bergen, to też jest Bergen, tylko za mostem. To jest ta część, którą przepływaliśmy wczoraj, więc no zobaczcie, jak szerokie, rozbudowane jest to miasto. No i poszliśmy tutaj bardziej w lewo. Tutaj widzicie dalszą część miasta, zachodnią bodajże. To miasto rozciąga się naprawdę na bardzo dużą odległość. To jest bardzo ciekawe. Ten budyneczek tutaj na szczycie też ma fajny klimacik. Popatrzcie z tej perspektywy, jak to wygląda. No wow. No zobaczcie, na co się tutaj natknąłem przypadkiem. Ta tablica upamiętnia zwycięstwo Toma Dumoulina w pierwszych w historii Mistrzostwach Świata w rowerowej jeździe indywidualnej na szczyt mężczyzn. Summit Finish podczas Road World Championships w 2017 roku. Tom ukończył jazdę z rekordowym czasem około 44 minut na bardzo wymagającym odcinku, który kończył 3,4-kilometrowy, bardzo stromy podjazd właśnie na górę Fløyen. Średnie nachylenie 9,1%. Tom dodatkowo nie zmienił roweru z czasowego na klasyczny. O, a tutaj macie godziny zjazdów na dole. Aha, widać jaka to jest wysokość. Jesteśmy na 834 metrach. Więc naprawdę to jest wysokość jak Tak. Burj Khalifa. Taką ciekawostką kończę ten odcinek i zapraszam na kolejny z Norwegii. Jeśli tutaj dotarłeś, to zasubskrybuj mój kanał i zobacz poprzednie odcinki z fantastycznej serii Rejsu po norweskich fiordach. Nie zapomnijcie o polubieniu tego filmu. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.